Cześć! W tym materiale chciałabym Wam pokazać różnicę pomiędzy oryginalną figurką Prompto z Final Fantasy XV, a jej bootlegiem. Tym, co zauważamy na pierwszy rzut oka, jest nie tylko brak logo producenta na przedniej części opakowania, ale także na jego spodzie. Dodatkowym sposobem na weryfikację oryginału, zwłaszcza w przypadku nowszych serii figurek, może być numer seryjny wytłoczony na spodniej części, ale na przykład ten bootleg również go ma. Przedni panel opakowania otwiera się jak książka i przymocowany jest na magnes w obu przypadkach, a po otwarciu ukazuje się okienko, które umożliwia nam podejrzenie zawartości. Dopóki figurka jest jeszcze za szybką, największą różnicą jest jakość wydruku znajdującego się na okładce. W przypadku podróbki jest ona odrobinę słabsza. Kiedy patrzymy na górę pudełka, może być widoczna nieznaczna różnica w palecie kolorów, jeśli chodzi o logo, ale z tyłu ten wydruk wygląda prawie identycznie. I w jednym i w drugim przypadku te ilustracje mają takie lekko niebieskie zabarwienie. W obu pudełkach z tyłu znajduje się stojak na figurkę, który składa się dokładnie z tych samych elementów i wykonany jest z dokładnie takiego samego przezroczystego plastiku. Zabawa zacznie się dopiero teraz, kiedy mamy obie rozpakowane figurki przed sobą. Bardzo często na całą figurkę jest nałożona taka folia ochronna, ale czasami jedynie niektóre elementy są nią przełożone, żeby uniknąć sklejenia. Zawartość pudełka niczym się nie różni, mamy więc broń. I w przypadku tego detalu staranność wykonania jest naprawdę bardzo podobna. Każda wersja posiada 4 wymienne dłonie, znajdują się one w takich samych pozycjach, ale tutaj możemy już zauważyć pierwsze różnice, jeśli chodzi o staranność malowania. Spójrzmy teraz na całość bootlega. Materiał, z którego wykonana jest figurka, praktycznie w niczym nie odbiega temu, z którego wykonany jest oryginał. Napotykamy też tutaj na najbardziej ewidentną różnicę pomiędzy dwoma tymi figurkami, czyli ustawienie końcówek bandany, którą Prompto ma na ramieniu. Kolejnym takim szczegółem, dość łatwym do zauważenia, są jego rysy twarzy. Nieoryginalny Prompto ma trochę bardziej pucułowate policzki i inny kształt brody. Teraz pora zerknąć na oryginał. Od razu widzimy znacznie szczuplejszą twarz, ale także kolor włosów się różni. W przypadku tego Prompto jest wiele jaśniejszy. Obejrzmy teraz sobie obu obok siebie. Kształt detali, takich jak na przykład sprzączka od paska, znacznie od siebie nie odbiega, natomiast malowanie w przypadku oryginalnej figurki jest staranniejsze.
Jeśli chodzi o szczegóły, to w przypadku podróbki naprawdę nie ma się do czego przyczepić, ponieważ niczego mu nie brakuje. Istnieją natomiast drobne różnice, które uwypuklają się dopiero wtedy, kiedy obejrzymy te figurki obok siebie. No i największa różnica, która według mnie decyduje o tym, czy podróbka może być dobrym placeholderem w naszej kolekcji, czyli kształt twarzy. Spójrzmy sobie tutaj jeszcze raz na oryginalnego chłopca. I na jego kolegę. Mam nadzieję, że gdybyście kiedyś mieli wątpliwości co do zakupu danej figurki, ten filmik pomoże Wam je rozwiać. Dzięki za uwagę i do usłyszenia!